Dla wszystkich rozważających rozpoczęcie przygody z inwestowaniem XTB przygotowało wyjątkową promocję, darmową akcję na dobry początek. XTB przyznaje całkowicie bezpłatnie jedną akcję o wartości nie wyższej niż $30 każdemu nowemu klientowi, który otworzy darmowe konto i zdeponuje środki w dowolnej wysokości. Aby wziąć udział w promocji wystarczą 3 kroki. Załóż konto w XTB, wpłać depozyt w dowolnej wysokości, ciesz się z darmowej akcji na dobry początek. Zachęcam do otwarcia konta w XTB. Otwierając konto w XTB wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj w popołudniowym odcinku. Wow, ale dezinflacja ma wpływ na giełdy. Zobacz to jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Wow, ale dezinflacja ma wpływ na giełdy. Warto to zobaczyć z powodu tego, co się dzisiaj dzieje na giełdzie papierów wartościowych w Niemczech. Pokazała się dzisiaj o godzinie 8 publikacja wstępnych danych o inflacji w styczniu. Ten materiał, który był o poranku opublikowany, dokładnie był poświęcony inflacji w Niemczech, ale jak widzimy w kolejnych godzinach te dane pokazujące, że wpływ dezinflacji ma miejsce, ma także oczywiście niezwykle dobre konsekwencje na rynkach finansowych. Dane o inflacji pokazały, że w styczniu była ona niższa niż zakładały prognozy, na poziomie 9,2, gdy prognozy zakładały wzrost nawet do poziomu 10. To naprawdę są bardzo dobre dane. Widzimy, że dezinflacja przyspiesza, jako że Niemcy są naszym głównym partnerem handlowym, więc prawdopodobnie to samo zjawisko wkrótce pojawi się też w Polsce i pomimo tego, że teraz inflacja na samym początku tego roku poprzez zmiany cen administrowanych będzie nieco podwyższona, ale prawdopodobnie nie osiągnie takich poziomów, które są wieszczone w polskim internecie, więc te dane, które z Niemiec do nas dzisiaj dotarły, dają nam ogromny wpływ optymizmu. No i oczywiście obserwujemy to też na rynkach finansowych, na różnych klasach aktywów, o czym za chwilę będzie. Najważniejsze wnioski są takie, że faktycznie inflacja ma charakter zewnętrzny, importowany i ma charakter podażowy. Przypominam ten wykres, który był tutaj pokazany parę dni temu, jak w strefie euro, jakie są składy komponentów teraz inflacji i jednoznacznie widać i wynika z tego wykresu, że inflacja faktycznie wynika z zachowania cen węglowodorów, ropy naftowej i wszystkich innych surowców, łamania łańcuchów dostaw, a dopiero w znaczącej mniejszej części ma charakter popytowy. Stąd też stopy procentowe nie idą w górę tak wyraźnie, jak idzie inflacja, ponieważ banki centralne bardzo dobrze zakładają, że wygaśnięcie szoków podażowych spowoduje, że inflacja także zacznie spadać. I te dane, które dzisiaj poznaliśmy, jednoznacznie to pokazują, że pomimo tego, co się zwykle dzieje w gospodarce na przełomie roku, także w Niemczech, inflacja zamienia się w dezinflację, bardzo dynamicznie spada, lepiej niż zakładają prognozy i to prawdopodobnie będzie miała także bardzo pozytywne skutki dla zachowania trajektorii inflacji w Polsce. A tą publikację poznamy w najbliższą środę. I jakie są tego konsekwencje rynkowe? Oczywiście, drodzy Państwo, w pierwszej kolejności patrzymy na niemieckie obligacje. I tutaj widzimy wyraźne kupno, niemieckie obligacje reagują prawidłowo, rosną ceny, spadają rentowności, czyli wniosek jest taki, że inwestorzy własnym kapitałem, miliardami euro, dolarów, funtów i innych walut wierzą w to, że procesy dezinflacyjne będą wkrótce powodowały zatrzymanie cyklu podwyżek stóp procentowych, a w perspektywie końca tego roku obniżek stóp procentowych i to jest właśnie jeden z tych głównych motorów, dlaczego giełdy rosną. I to jest jedna ze składowych odpowiedzi na pytanie, dlaczego dezinflacja ma pozytywny wpływ na giełdy i że warto na to patrzeć, ponieważ na naszych oczach giełda dyskontuje przyszłość w perspektywie 6-9 miesięcy, a ona teraz wycenia obniżki stóp procentowych, a to uwielbiają akcje. A w pierwszej kolejności oczywiście obligacje i dlatego też zacząłem analizę od rynku niemieckich obligacji. I teraz DAX, ponieważ on oszalał z radości po tych danych o inflacji. Dezinflacja jednoznacznie wpływa pozytywnie na giełdy właśnie, ponieważ rynek wierzy w to, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych jest już bardzo blisko, dlatego też niemiecka giełda jest na 12-miesięcznych maksimach. Jesteśmy już tylko o niecałe 4%
oddaleni od maksimów wszechczasów, więc jeżeli faktycznie dane waluty także pokażą, że to zjawisko ma miejsce, a prawdopodobnie pokażą, to jeszcze prawdopodobnie przed końcem tego kwartału zaatakujemy maksima wszechczasów i DAX zacznie potwierdzać to, co się dzieje na FTSE, o czym była wczoraj mowa, gdzie także tam jest nowe ATH, czyli nowe maksima wszechczasów, czyli giełda naprawdę dyskontuje teraz obniżki stóp procentowych, zatrzymanie cyklu podwyżek stóp procentowych, więc naprawdę dezinflacja jako ekonomiczne słowo roku ma wymierny wpływ na portfele każdego z nas, kto inwestuje na giełdach. Ten czuje, jak bardzo ładnie teraz popyt na ryzyko pcha indeksy giełdowe w górę. Jeżeli jesteśmy przy DAX-ie, proszę zwrócić uwagę, jakie są prognozy na przyszły rok. Prognozy sygnalizują, że zysk na akcje wzrośnie w tym roku o 10%, za 2 lata o kolejne 8%, stopa dywidendy wzrośnie o 4, niecałe 5%, a za 2 lata będzie o 10% wyższa, dlatego też jest to także czynnik wspierający popyt na ryzyko i w tym momencie oczywiście także obserwujmy, jak bardzo rozszerza się spread między indeksem giełdowym, stopą zwrotu z indeksu w Europie, a stopą zwrotu z indeksu w Stanach Zjednoczonych. I to także sygnalizuje, że te wzrosty euro-dolara, które powodują wypływ kapitału z Wall Street i szukanie tego stopy zwrotu na całym świecie, jednym z głównych rynków, na które ten kapitał trafia, to są niemieckie akcje i generalnie europejskie spółki. I oczywiście, drodzy Państwo, to także nas nasuwa na odpowiedź na pytanie, gdzie ta recesja, i jej naprawdę zachęcam do tego, żeby tam na dole w dziale w komentarzach oraz oczywiście w opisie tego filmu zobaczyć materiał, który jest dokładnie poświęcony odpowiedzi na pytanie, gdzie ta recesja, co mówią nam dane z USA o recesji, co nam mówią wskaźniki wyprzedzające koniunkturę dla krajów G20 i co w szczególności dla Polski mówi nam zachowanie KGHM-u, czy też ceny miedzi i czy faktycznie rynki, które teraz rosną, dyskontują to, że recesji nie będzie w gospodarce i że teraz jest jeden z najlepszych okresów do tego, żeby w dezinflacyjnej fazie wzrostu gospodarczego w pierwszej kolejności patrzeć na obligacje, a później na rynek akcji. Przypominam, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Zachęcam do zapoznawania się z tymi materiałami, ponieważ one nam pozwalają rozszerzyć naszą wiedzę. Jak zobaczymy na wykres uśmiechów opcyjnych, ponieważ rynek instrumentów pochodnych także nam daje pewną wiedzę, to tutaj nie ma pewnego rodzaju przesytu optymizmu, nawet jest pesymizm, ponieważ opcje put na indeks DAX są droższe, zdecydowanie droższe niż opcje call, więc w pewnym, moim zdaniem jest to dobra informacja i naprawdę sygnalizuje, że inwestorzy mają apetyt na zaatakowanie maksimum wszechczasów na niemieckiej giełdzie, a jeżeli tak się stanie, to prawdopodobnie także warszawska giełda z tego na tym niezwykle szybko skorzysta. Warto zwrócić także uwagę na największych 50 spółek z całej Europy, ponieważ tutaj widzimy, że zbliżanie się do wsparć generuje następny popyt, a to naprawdę potwierdza, że w sytuacji tylko lekkiego cofnięcia indeksy giełdowe, akcje w Europie są rozchwytywane i bardzo mocno kupowane. Zwróćmy uwagę także dzisiaj, gdzie będzie zamknięcie na indeksie Standard & Poor, ponieważ jeżeli okaże się, że cały czas bronimy poziomu 4100 punktów, a rynek stopy procentowej w Stanach Zjednoczonych wycenia ją w okolicach 3,60, to naprawdę będzie to oznaczało, że poziomy stóp procentowych na poziomie 5 są w cenach, już są uwzględnione i każda perspektywa ich spadku będzie zachęcała do nabywania ryzyka kupowania akcji. Dlatego też dezinflacja to jest ekonomiczne słowo roku i ono będzie wywoływało teraz ogromny wpływ na giełdy i warto naprawdę każdą publikację o inflacji z całego świata ściśle monitorować i patrzeć, jakie są wpływy tych danych na rynek giełdowy, na portfel każdego z nas. A przyszła stopa procentowa, implikowana stopa procentowa dla strefy euro generalnie się nie zmieniła i to jest bardzo ciekawe, że po tych danych dla Niemiec cały czas wyceniane są dwie podwyżki o 25 punktów bazowych w marcu
i implikowana stopa procentowa zatrzymuje się na poziomie 3,42, a dla Stanów Zjednoczonych cały czas jesteśmy na poziomie 5,12 i dla marca jest wyceniona podwyżka o 25 punktów bazowych. Tutaj generalnie się nic nie zmieniło, chociaż po tych danych o inflacji w Stanach Zjednoczonych także rentowności amerykańskich obligacji spadają. Jesteśmy poniżej poziomu 3,60 w momencie tworzenia tego wpisu. No i oczywiście te dane powinny teoretycznie sprzyjać dzisiaj ryzyku i także Wall Street powinna kontynuować tendencję wzrostową, próbę wzrostowego odbicia. A przypominam, we wtorek mamy dane o inflacji dla Stanów Zjednoczonych. To jest naprawdę najważniejsza publikacja makroekonomiczna w drugiej części lutego. Na tych danych będziemy się koncentrować i one nam naprawdę także dla Stanów Zjednoczonych odpowiedzą na pytanie, czy dezinflacja trwa i jaki ma dezinflacja wpływ na giełdy. Dlatego też po tych danych o godzinie 14:30 we wtorek spodziewajmy się gigantycznej zmienności praktycznie na wszystkich klasach aktywów. Amerykański dolar odbija. Widać, że te dolne ograniczenie kilkutygodniowego kanału wzrostowego funkcjonuje. Para dolar do jena jest na swoim wsparciu 130,50, którego złamanie oznaczać będzie także, że rośnie prawdopodobieństwo kolejnej fali umocnienia jena japońskiego. Na fali osłabienia amerykańskiego dolara cena złota próbuje odbić, ale tutaj potrzeba jeszcze naprawdę wyraźnego spadku rentowności, żeby cena złota próbowała dynamiczniej zacząć rosnąć. A co smuci, to zachowanie ceny miedzi, ponieważ nie udaje się utrzymać nad poziomem $9,000 i moim zdaniem pewnego rodzaju niepewność jest generowana przez rynek surowcowy, przez cenę miedzi. Obserwujmy także korelację między zachowaniem ropy naftowej a rzeczywistymi, realnymi stopami procentowymi dla Stanów Zjednoczonych i ta korelacja staje się ujemna i to jest bardzo dobry materiał dowodowy, który pokazuje, jakie jest teraz przełożenie właśnie zachowania ropy naftowej na przyszłe stopy procentowe i na przyszłą wycenę amerykańskiego dolara, dlatego też każde wzrosty ceny ropy naftowej są odbierane negatywnie, a każde spadki ceny ropy są bardzo pozytywnie odbierane przez rynek przyszłej stopy procentowej. Pewnego rodzaju negatywne sygnały płyną z Bitcoina, ale cały czas utrzymujemy się tutaj nad poziomem $22,300, dlatego też tutaj konsolidacja trwa, ale ma jednak cały czas prowzrostowy charakter. Dopiero złamanie tego wsparcia zmieni nastawienie na prospadkowe. I na koniec dział poświęcony polskim aktywom, ponieważ pojawiają się informacje, że może być coraz bliżej wypłaty pierwszych środków z KPO. Rynek już zaczyna to dyskontować, ponieważ rentowności spadają w okolice 5,8 i oczywiście te dane o inflacji z Niemiec także mają bardzo duży wpływ na wycenę polskich obligacji, dlatego też myślę, że nawrót do tendencji optymistycznej dla polskich obligacji to jest scenariusz bazowy. Na rynku złotego mamy zatrzymanie, tutaj na razie niewiele się dzieje, nagrywam ten materiał około godziny 14. O 15 dzisiaj zaczyna się konferencja prezesa Glapińskiego i myślę, że jedynie bardzo skrajne wypowiedzi dotyczące potencjalnego obniżania stóp procentowych mogłyby mieć wpływ na rynek, natomiast wszystkie inne informacje są już raczej zawarte i tutaj rynek nie będzie zaskoczonym niczym, co powie prezes Glapiński, a sam rynek złotego moim zdaniem będzie czekał na dane o inflacji nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, ale także z Polski. Poznamy je w środę, czyli za niecały tydzień i prawdopodobnie także one nam pozwolą ocenić, jaka jest skala dezinflacji w naszym kraju, czy to zjawisko występuje, czy się pogłębia i wszystkie inne konsekwencje tego zjawiska będziemy obserwować na wszystkich innych klasach aktywów denominowanych w złotym. I oczywiście Warszawska Giełda Papierów Wartościowych, która bardzo lubi zachowanie DAX-a i oczywiście powrót nad poziom 1900 punktów będzie także zachęcał do optymizmu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W pierwszej kolejności trzeba to pokonać tą linię trendu spadkowego, którą widzicie Państwo na wykresie i myślę, że jest bardzo duża szansa, że właśnie tak się stanie, a jeżeli tak się stanie, to znowu rynek uwierzy w atak na opory 1980-2000 punktów. Przypominam, tam jest średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym. Mamy tam psychologiczny poziom 2000 punktów
No i bardzo wiele zależeć będzie od oczywiście procesów dezinflacyjnych w Polsce, ponieważ jeżeli dezinflacja także będzie potwierdzana w Polsce, to wzrośnie prawdopodobieństwo, że w Polsce pod koniec tego roku będą obniżki stóp procentowych, a to uwielbia giełda, uwielbiają akcje i w takiej sytuacji będzie wyśmienity pretekst, żeby przebić ten psychologiczny poziom i ruszyć już do tych oporów 2400-2500 punktów, ponieważ obserwacja zachowania generalnego euro-dolara i giełd papierów wartościowych na całym świecie faworyzuje właśnie scenariusz prowzrostowy dla giełd papierów wartościowych. Dezinflacja, jaki ma wpływ na giełdy, warto być świadomym, że każda publikacja danych o inflacji będzie miała teraz ogromny wpływ na wycenę spółek giełdowych na wszystkich parkietach na całym świecie. I oczywiście, drodzy Państwo, zachęcam cały czas do materiałów edukacyjnych, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Temat wpisu to jest to, gdzie ta recesja, co mówią dane z USA o recesji, co mówią dane o wskaźnikach wyprzedzających dla najważniejszych gospodarek na świecie i oczywiście troszeczkę jest o KGHM i o cenach miedzi, jak to interpretować w kontekście tego, czy recesja będzie, czy też jej nie będzie. Zachęcam do tych materiałów, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za słuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy jutro o poranku, a dzisiaj życzę stopy zwrotu. Pozdrawiam!